Jakie macie wspomnienia kulinarne z dzieciństwa? Ja mam takich kilka. Pamiętam, jak wracałam ze szkoły, a mama czekała na mnie z... leniwymi pierogami albo leniwymi Moja kluskami. mama nazywała to jak leniwe kluski, nie kto pierogi. woli. Leniwe pierogi, ponieważ nie trzeba ich lepić, je się po prostu kula, po tym jak się je wcześniej zmiesza i jak się je później ugotuje, można je podać ze śmietaną. Dzisiaj serwujemy Wam naszą wersję wegańską, bezglutenową, beznabiałową, Ale bezlaktozową. moja mama czasami robiła to w wersji na słodko, a czasami na słono. My oczywiście, my dzieci, czyli ja i moje siostry, lubiłyśmy bardziej tą słodką, z cukrem. Mama czasami dawała śmietanę i zasmażoną cebulkę. Ale dzisiaj oczywiście zajmiemy się tą... Niektórzy oczywiście takie kluski, pierogi leniwe jadają z bułką tartą podsmażoną. Oczywiście też można, w naszych odcinkach znajdziecie przepis na bułkę, do klusek, do pierogów, znajdziecie też śmietanę, z której dzisiaj skorzystamy. Wszystko znajduje się tutaj we właściwym miejscu nad Joli głową. Zabieramy się za kluski. Podstawą leniwych jest twaróg. W naszej wersji będzie tofu, które za chwileczkę zakwasimy sokiem z cytryny. Myślę, że zamiast tofu, jeśli nie lubicie jeść tofu albo unikacie soi, możecie użyć twarożku z poprzedniego odcinka, twarożku słonecznikowego. Myślę, że się da. Myślę, że się da, aczkolwiek będziemy musieli spróbować. Chyba, że Niemniej wy zrobicie jednak, to pierwsi. pamiętajcie, to nie może być zmiksowane tofu, tylko tofu albo przepuszczone przez maszynkę, albo widelcem, Rozgniecione. ale musimy zrobić to dokładnie, bo inaczej te wszystkie grudki spowodują, że rozlecą nam się kluski. Czyli pierogi. Teraz mój świat nigdy nie będzie taki sam, jak był w dzieciństwie, kiedy to wszystko było czarno-białe. Kluski to były kluski. No i telewizor był czarno-biały. I telewizor też był w moim dzieciństwie czarno-biały. Internet był czarno-biały. Nie było Internetu nie internetu. było. A nawet telewizora nie było w każdym domu. Co Nie, za czasy. dokładnie. I pamiętam telefon taki czarny, Nie wspominaj, ebonitowy. proszę Cię, zagotujmy wodę, nie zdradzaj ludziom, co Ty jeszcze pamiętasz, bo to nie uchodzi, żeby tutaj ktoś sobie dedukował, Chcesz mi ile powiedzieć, mamy że lat. ludzie tyle nie żyją? Żyją i to nawet zdecydowanie dłużej. Mamy tutaj sól, którą zalewamy wodą. Możecie oczywiście najpierw nalać tu wody, potem sypać soli, ale ja widzę, że Jola sobie tutaj przygotowała pole Tak, bo walki. kluski i pierogi gotujemy w lekko osolonej wodzie. Nawet jeśli kluski lub pierogi są, Są na słodko. słodkie. Włączamy palnik i czekamy, aż woda się zagotuje. Tak patrząc, jak Jola tutaj się gniecie z tym tofowym twarogiem, Gniecie się? zaproszę Was do oglądania innych klusek, bo pewnie wielu z Was należy do miłośników klusek, tak jak ja na przykład. Oczywiście adres kluskowy nad Joli głową, a jeśli Wam się podoba nasz pomysł na leniwe kluski, pierogi, jakkolwiek je nazwiecie, możecie polubić ten odcinek, zasubskrybujcie kanał, będzie nam bardzo miło i naciśnijcie ten dzwoneczek, znajduje się pod całym ekranem, w którym się poruszamy. I wtedy zawsze otrzymacie powiadomienie o tym, że zdarzyło się coś nowego w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni. Pamiętajcie o tłumaczeniu na język angielski, może komuś się przydadzą leniwe po angielsku. No i oczywiście możecie komentować na blogu kulinarnym i na YouTubie. Zadawajcie pytania, na pewno odpowiemy. Mamy mąki ziemniaczaną, kukurydzianą i oprócz tego siemielniane zmielone. To jest akurat takie ciemne, ponieważ to jest siemielniane. To właśnie podstawowe brązowe, które można dostać w sklepach. Można również dostać siemię złociste. Ale dzisiaj skorzystaliśmy z tego właśnie brązowego, odtłuszczonego, mielonego siemienia. Możemy na tym etapie również do mąki dodać soli, bo to, że kluski będą na słodko, nie oznacza, że mają być jałowe. Każda gospodyni wie, że do słodkich rzeczy dodaje się przepisową szczyptę soli, żeby wydobyć tę słodycz z produktu końcowego. Oprócz tego na przykład do robienia naleśników tak samo dodaje się sól. I zakwaszamy tofu. Sokiem uprzednio wyciśniętym z soczystej cytryny. I teraz tofu dorzucamy do miski z mąką. Mieszamy i zagniatamy ciasto. Zobaczcie, wydawało się, że jest wilgotne, ale siemielniane pije wilgoć z tofu i sok cytrynowy. I sami zobaczycie, bo może być tak, że wasze tofu będzie bardzo soczyste
nie trzeba będzie dodawać wody, a może być tak, że tofu będzie suche i wtedy trzeba będzie jeszcze dodać kilka łyżek wody. Teraz dajemy ciastu odrobineczkę odpocząć, żeby siemię związało mąkę z tofu. Tak odpoczywa ciasto. I my też. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Masa już jest w miarę sprężysta. Można by było dodawać troszeczkę więcej mąki i wody do tego ciasta, żeby były bardziej sprężyste te leniwe pierogi, ale ja wolę, żeby w tej masie bardziej wyczuwalne było tofu, czyli twaróg, dlatego wolę zaryzykować, że może tych pierwszych kilka się troszeczkę rozpadnie. Dzielimy na pół, turlamy wałeczek i tutaj każdy będzie to robił inaczej, bo w każdym domu leniwe były różnej wielkości. Niektórzy spłaszczają nożem, ale ja uważam, że rączki wystarczą, a nóż nam się przyda do pokrojenia ukośnych kawałków. I pamiętajcie, że bezglutenowe ciasto najlepiej się rozwałkowuje, miesza, uciska na silikonowej stolnicy, której nie podsypujemy mąką. Robimy drugi wałeczek. Ja myślę, że mamy taką ilość Że tych... możemy Tak, rzucać. że zrobimy w jednej. Rzucam. Aha, Tak? że w jednej. Och, Dobra, myślałem, że moja porcja już się będzie gotowa. Poczekam. chcesz? No to zróbmy tak. Poczekam. Poczekam. Ale poświęcenie. I teraz możemy wrzucić osolona wrząca woda, Tadam. tada, nieugotowane leniwe, tada. I za chwilę będą ugotowane. I teraz tylko sprawdzamy, czy do dna nie przywrą. I czekamy. Czekamy. Aż Czekamy. wypłyną na powierzchnię. Czekamy. I jak wypłyną, czekamy. 2 minuty. 3, 4, bo to są takie większe. Przy mniejszych wystarczyłyby 2. 3-4 minuty. A może zamiast czekać, byśmy trochę posprzątali. Będzie Przynieśli przyjemnie talerze. jeść. Talerze nie muszę przynosić, ponieważ czekają na nas tutaj. Haha. Duże i małe dzieci tupią nóżkami A niecierpliwie. ja mam Wróciłeś taką ze szkoły. ochotę na taką drobną złośliwość i jeszcze pouczyć kolegę małżonka cierpliwości. Ale nie, bo ja też chcę jeść. Także wyławiamy leniwe bezpośrednio na talerze. Odsączamy i wykładamy. Nasze kluski są dosyć ciemne z powodu siemienia, które było ciemne. Gdybyście użyli tego złocistego, o czym powiedziała Jola, byłyby jaśniejsze. Ale Śmietana, nie wpływa to cukier, smacznego i na zdrowie, ale jeszcze Wam tylko przypomnę, On tak chce szybko kończyć, bo chce jeść. że przepis na tę wegańską śmietanę znajdziecie w przepisie, i dobrze. nad Joli głową, czy w przepisie na mizerię na przykład. I co robimy z cukrem? Posypujemy najpierw kluseczki, żeby się już na nich rozpuszczał cukier. Nóżki I za chwileczkę na śmietance też zostawimy troszeczkę cukru. Smacznego. Nóżki owocówki, smacznego. I na zdrowie.